Witam. Jeśli Państwo pozwolicie, to dokonamy może formalnego kroku, aby nasze porozumienie weszło w życie, a później po wymianie dokumentów powiemy kilka słów. Proszę o zdjęcia. Serdecznie witam Państwa. Polska to olbrzymi potencjał w produktach, które my dzisiaj tworzymy, dostarczamy na rynki światowe. Jesteśmy firmami chemiczno-nawozowymi i przynajmniej w tej drugiej części nawozowej, to dzisiaj Polska ma największe zdolności produkcyjne w Europie. Ten potencjał chcemy wspólnie wykorzystać. Dzisiejsze porozumienie, które zawarliśmy, jest kolejnym krokiem do budowania wiodącej grupy chemicznej w Europie, w szczególności w zakresie produktów, które obydwie grupy mają do zaoferowania. Porozumienie określa zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji pomiędzy Azotami Tarnów i Grupą Puławy, których celem jest podpisanie umowy o konsolidacji. Dokonamy w ramach procesu przeglądu strukturyzacyjnych, procesów inwestycyjnych, obszarów, sposobów funkcjonowania, tak aby wypracować rozwiązania optymalne z punktu widzenia obu grup i wspólnego podmiotu. Chcemy koncentrować się na maksymalnym zidentyfikowaniu, wykorzystaniu synergii na przyszłość, a także przede wszystkim budowania wartości dla swoich klientów i akcjonariuszy. Chcemy zbudować docelową strukturę organizacyjną. Będziemy analizować nasze pozytywne cechy, jak również starać się znaleźć rozwiązania dla usprawnienia tych obszarów, w których możemy realizować siebie jeszcze lepiej. Ważnym elementem jest zapewnienie funkcjonalnej segmentacji obszarów biznesowych w centrach zarządzania z uwzględnieniem doświadczenia, wiedzy, rozwoju technologicznego i pozycji rynkowej każdej ze stron w odniesieniu do poszczególnych obszarów biznesowych. Chcemy jak najbardziej wykorzystać nasz potencjał, aby korzystać z maksymalnego wydłużenia łańcucha wartości w naszych obszarach biznesowych. Jak będziemy to robić? Obydwie strony powołają komitet sterujący, który będzie się składał z przedstawicieli, po 3 przedstawicieli każdej ze stron oraz po wybranych przedstawicielach doradców prawnych i finansowych. Zadaniem komitetu będzie koordynacja polityki komunikacji, powoływanie zespołów roboczych do relacji poszczególnych obszarów konsolidacji, zapewnienie skutecznego przepływu informacji między stronami, harmonizacja działań, powoływanie zespołów, kontrola harmonogramu projektów, a przede wszystkim na końcu wygenerowanie produktu, jakim będzie umowa konsolidacyjna. Rozpoczął się proces konsolidacji polskiej chemii, który jest tworzony na bazie równorzędności i partnerstwa. To, co się stało, czyli podpisanie i zawarcie umowy o rozpoczęciu procesu współpracy i negocjacji w celu zawarcia umowy o konsolidacji, jest bardzo ważnym elementem tej współpracy. Dzisiaj tworzymy platformę do rozmów poprzez powołanie komitetów sterujących, poprzez rozdział prac, wypracowania w przyszłości określony na dzień 30 października struktury, sposobu funkcjonowania nowego podmiotu w Polsce. Podmiotu, który ma być jednym z czołowych podmiotów chemicznych, podmiotów nawozowych, który ma być jednym z najwartościowszych aktywów na polskiej giełdzie.